Pero gracias, tía. Dojechałem właśnie do Biszkeku. Problem jest taki, że nie mam dalej biletu. Mój samochód odlatuje za 4 godziny do Osz. I byłem przekonany, że on mnie przywiezie gdzieś. Nie no, może jest tam akurat tylko od złej strony. Dobra, idę szukać szybko takiego biura. No, przez internet się nie dało kupić. Po prostu nie puszcza moich kart. Nie wiem dlaczego. Trzeba szybko znaleźć takie biuro, gdzie można kupować bilety. Mam nadzieję, że szybko znajdę taksówka i lecę na lotnisko. Znaczy jadę. A później lecę do Osz. Jak mi się to dzisiaj wszystko uda, to będzie cud. Przyjechałem na lotnisko. Mam 3 godziny do odlotu. Dalej nie mam biletu. Obym go mógł tutaj kupić. Jest. Jeszcze lecę wcześniej niż myślałem. Bo były 2 loty, jednak lecę wcześniejszym. Także będę szybciej na miejscu. Może się jeszcze uda przekroczyć granicę dzisiaj. Trzymajcie kciuki. Tylko teraz jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę zrobić. Ale jest zamknięte. A to jest. Trzeba mieć, żeby przekroczyć granicę. No, a to jest dokładnie kawałek dalej. Trzeba zrobić unblogger. Bloger? Tak. Mówię pani, że muszę coś tam nakręcić. Mówię, że jestem blogerem i pani usłyszały: bloger? Dawaj YouTube'a. Każdy musiałem podać mojego YouTube'a. Później sobie zdjęcia ze mną robiły. Mówię, że się cieszą bardzo i pytały oczywiście, jak mi się to podobało. Powiedziałem, że Kirgistan był świetny, że świetni ludzie, super jedzenie, piękne widoki. Takie ucieszone były. Tutaj naprawdę ci ludzie doceniają takie rzeczy i to jest piękne w tym kraju. Ten kraj nie jest jeszcze taki zniszczony, że co by się nie powiedziało, to dobra. Oni się tu cieszą z prostych rzeczy i to jest super. Dobra, muszę iść znaleźć jakieś miejsce, żeby coś zjeść. Kurde, takim samolotem to chyba jeszcze nie leciałem nigdy. Tylko z silnikiem z tyłu. Jeszcze patrzcie, jak nie ma wejścia z tyłu. No siema, jestem na granicy. Tutaj jeszcze po kirgiskiej stronie. Same kantory tutaj są, widzę. No i co? Zaraz będę przekraczał granicę z Uzbekistanem. Zobaczyć, gdzie tu się idzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko, że się nie będą mnie do niczego czepiali. Wszystko, co potrzebują, to mam. Także powinno dobrze pójść. Gdzie to się idzie? Chyba tutaj. Tak jest. Border and Costume Control Zone. Dobra, wyłączam, bo na granicy nie można kamerować. Dobra, jedno na razie gładko przeszło, ale to chyba tylko sprawdzał paszport. Teraz trzeba iść pieczątkę i później przejść granicę z Uzbekistanem. Dobra, z jednej strony wszystko załatwione pozytywnie. Ja pierwszy jak widziałem, jak ludzie łapówki dawali tutaj, żeby przejść tylko mistrzostwo świata. Powiem wam, że praktycznie w ogóle się z tym tutaj nie kryją. Normalnie z okienka wyszedł celnik. Wziął od jednego do ręki, do drugiego do ręki. I tyle. I nagle dostali paszporty, poszli dalej. Dobre, naprawdę. Ale fajnie, że mogą sobie takie rzeczy załatwić, wiadomo.
po co mają im utrudniać, jak można załatwić wszystko. Wzięli mój paszport, powiedzieli, że muszę czekać 10 minut. Nie wiem, o co się chcą przyczepić, czy chcą łapówę, czy co, ale nie wiem. Powiedzieli, że muszę go wziąć i sobie poszli. Nie lubię, jak ktoś zabiera paszport. Zaczynam się już denerwować, bo miało go nie być 10 minut, a go już pół godziny nie ma. Co tam sprawdzę? Wszystko jest normalnie i wiem, że na pewno mogę przekroczyć tą granicę. Bez problemu. Ale były jaja na granicy. Czekaj, się kamień wbił w buta. Przynieśli paszport, wbili pieczątkę i dalej do przeszukania. Mówi tak, gdzie jedziesz, ile zostajesz, wiadomo, wszystkie podstawowe pytania, czym się zajmujesz? Ja mówię, że jestem blogerem. A mówi tak, ale dobra, pokazuję mu swojego YouTube'a, patrzy, zobaczył walkę z Tajlandii, włączył i oglądają. Najpierw dwóch, zaraz zawołał resztę i stoją w 5, zamiast przeszukiwać innych ludzi, to sobie oglądają moją walkę z Tajlandii. I było też ja normalnie jakbym był tutaj. Powiem wam, że tutaj w tych krajach bycie takim, wiecie, youtuberem, bycie fighterem to jest taka karta przetargowa. Oni wszyscy są tego ciekawi, wszyscy. No i jak był knockout, oni wszyscy dobra, nie pokazuj nic, idź, witamy. Każdy się przywitał, witamy w Uzbekistanie, baw się dobrze. Fajnie wyszło. To jest chłopak, którego poznałem na granicy. Pomógł mi z załatwieniem taksówki, którą właśnie jedziemy. Okazało się, że też jest bokserem. Jedzie teraz na 5 dni właśnie do miasta, z którego będę jechał pociągiem poboksować trochę. Mówi, że tam jedzie na sparingi, na walkę. Także zarobiście. Chłopak jest bardzo wysoki, walczy w light heavyweight. Także zarobiście. Hej. Jo. No a tak w ogóle to mamy około godziny trasy do tego miasta. Później jest już 12, o 14 mam pociąg. Jak na razie wszystko jest ok. My zadzwoniliśmy teraz do chłopaka, tego boksera. Zarąbisty chłop, naprawdę. Mówił, że tutaj przyjeżdża właśnie trenować, bo w Uzbekistanie jest bardzo dobry boks. Mówi, że był na olimpiadzie w 2016. To mówi, że właśnie reprezentacja Uzbekistanu była numer 1 w boksie. Mieli 2 złota, chyba 4 srebra i 6 brązów. Bardzo mocny poziom boksu tutaj jest. Także mam nadzieję, że w którymś mieście będę miał okazję i spróbować. A my jedziemy na dworzec. Alaikum. Alaikum. No. Też jak na razie wszystko pozytywnie. Także dobrze jest. Mam jeszcze 3 godziny do odjazdu mojego pociągu. Że poszedłem szukać czegoś do jedzenia. Powiem wam, że jest tak okropnie gorąco. Dzisiaj, już teraz jest chyba 40 stopni, a ma być 43. Szło. To jest temperatura naprawdę, którą czuć już mocno. Pierwsze wrażenie stąd bardzo pozytywne, naprawdę. Musiałem iść zamienić pieniądze. Od razu zjadłem, ogarnąłem kartę do telefonu i za kartę na nielimitowany internet dałem $15. Ale spoko, bo potrzebowałem nielimitowany, bo na przykład jak byłem w Kirgistanie, to przez 2 tygodnie wykorzystałem 50 giga. Nie wiem jakim cudem, ale no tyle idzie. Wietrzenie skarpet. Wiem, że paru z was powie, że to wiocha, ale co mnie to obchodzi. Wiecie, co się okazało? Że tutaj była zmiana czasu i nie 12:50, tylko jest 11:50. Czyli mam jeszcze nie 2, a 3 godziny do odjazdu mojego pociągu. Także trochę tu posiedzę.
Tak w ogóle musicie wiedzieć, że w Uzbekistanie żyje 36 milionów ludzi. Tak mi powiedział przed chwilą małym gościu, bo się tak spytałem z ciekawości. Oczywiście główną religią jest tutaj islam. Stolicą Taszkent, tam gdzie jadę dzisiaj. Tam się zapowiada parę fajnych dni. Jeden z moich widzów polecił mi Art Hostel. Dziękuję bardzo. Sprawdziłem, już zarezerwowałem. Zostanę tam na 2 noce, może 3. Hotel w miarę tani, parę dolarów wychodzi, także w miarę spoko. Ma dodatkowo basen, także też fajnie, bo temperatura naprawdę tu dobija do takiej, że bez basenu ciężko było przeżyć. Chociaż nawet powiem, że przy 43 stopniach, nawet w basenie siedzieć i tak dalej, to no wiadomo, woda chłodzi oczywiście, ale jest na maksa gorąco. Będę musiał jakoś tak dni tutaj planować, żeby po prostu ten najgorszy czas, to największe ciepło spędzać na przykład, nie wiem, jak gdzieś się będę przemieszczał, no, albo będę musiał jakoś siedzieć w hotelu i przeczekać, no bo przy takiej temperaturze ciężko się funkcjonuje, no, nie ma co ukrywać. Fajnie, zapowiada się naprawdę ciekawy kraj i ciekawe odcinki. Poczytałem troszkę o Uzbekistanie, będę chciał zobaczyć parę z miast, które leżały na błękitnym szlaku. Są podobno przepiękne. Także będę chciał Wam je pokazać. Dodatkowo komunikacja jest tutaj dużo bardziej uproszczona niż na przykład była w Kirgistanie. Tam nieraz nie było łatwo. Tutaj już większość miejsc sobie dojadę pociągami. Tak jak planowałem tutaj właśnie się przemieszczać. Zapowiadają się naprawdę dobre 2 tygodnie. Może więcej. Nie wiem. Czas pokaże. Dobra, do osób, które chciały mnie poprawić oczywiście, bo źle powiedziałem. Nie powiedziałem błękitnym szlaku. Chodziło mi o jedwabny szlak. Nie wiem, coś mi się pomyliło. Zdarza się, ale poczytałem o tych miastach, będą naprawdę piękne. Także już się nie mogę doczekać. A jutro na odcinku goście specjalni, także też będzie fajnie, także od razu zapraszam. Pociąg już podjechał i teraz muszę znaleźć swój wagon. Ale jest długi. Chyba w tą stronę. Mam wagon numer 12, to chyba... O nie, nie mów, że tam gdzie... nie mówcie tylko, że tyle tam gdzie... Tyle tych ludzi siada, to całe rodziny. No i wsiadamy. Z całym ekipą. Mój wagon numer 12. Ale mają rzeczy. Teraz właśnie konduktor powiedział mi, że to 7 godzin co najmniej. Salam alaikum. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda pociąg. No, coś takiego jak jechałem w Kirgistanie. Taki sam. Tutaj materace, łóżka. Wszystko tak samo. Salam alaikum. Moje miejsce to numer 14. Gdzie jest 14? O, to tu. O, na górze. Tutaj dokładnie. Miejsce mam tam. Znaczy dokładnie tam. Na górze, no ale na razie nie będę tam leżał. Na razie sobie usiadłem przy stoliku elegancko. No i co? No zobaczę, jak będzie pełny. Nie no, wydaje mi się, że chyba pełny poziom nie będzie. No. Ale tyle godzin jazdy. O, ludzie sobie już rozkładają materace. W sumie też chyba będę musiał się przespać. Fajnie się korzy jara. Ktoś rzucił kiepa, się chwyciło. Jest tak gorąco w pociągu. Jeszcze nie ruszył, dlatego się mogę doczekać, aż ruszy. Każdy dostał czystą pościel. Także trzeba sobie przebrać. Wszyscy dobierają. Przyszli do mnie chłopacy, rozmawiali, jak tam skąd jestem. Znaczy pierwsze pytanie było, jakiej religii jestem oczywiście. No ale wszystko wiecie, wszystko normalnie. Powiedziałem, że w Polsce jest tak jak jest i tak dalej. No i spoko. Chwilę tam się pokomunikowaliśmy tak delikatnie, trochę po angielsku, trochę po rosyjsku. I fajnie, fajnie. O, takie właśnie fajne są, bo sami przyszli, sami zagadali. Kontaktowi są ci ludzie bardzo. Także to jest fajne. No jednak się okazało, chłopak, z którym siedziałem tam przy stoliku, to było jego miejsce.
Także jestem na górze. Całe szczęście jest tak, że okno mi tu wieje trochę, bo jest okropnie gorąco. Trzeba się kimnąć chwilę. Minęła dopiero połowa trasy. Jest tak okropnie gorąco, jak w saunie normalnie. Niby tu mamy okienko, ale stamtąd bije ciepłe powietrze, nie zimne. Nie da się nawet zmrużyć oka na sekundę. Już wiem, po co były te ręczniki. Do wycierania się z tego potu. Jeszcze 3,5 godziny. Nie, żebym narzekał, bo ja nie lubię narzekać ogólnie. No ale tu jest gorąco. Jest okropnie gorąco. Przed chwilą temperatura pokazała 43. To sobie wyobraźcie. Mocno na łacie. Ne kadar bu topun çayını doğru bir bulutun çıkardı. Hakikaten hiç bilmeyi tuttu ama. Hiç bilmeyi O'zim sotib ketishim kerak hozir. bora bitta vagonlarni tuttirib bitta akka ber, shu bo'ldi. Og'ir emas, bor. Yo'q, nima? O'gatda He? hozir. U yoqqa o'tmaysan. Ahmad, islomga aytib, uni mana qilyapti, akka bersin deymi? Aytdim. Bor akka ber qiz debdi. Mana endi ikkita vagonlar. Powiem wam, że przeżywam piekło. I nie, że narzekam, ale jest tak okropnie gorąco, że się nie da wytrzymać. No. Jeszcze wiecie, cały przedział ludzi, wszyscy się pocą, pachnie jak pachnie. Ja wiem, że podróżowanie nie jest łatwe, ja wcale nie narzekam pod tym względem, ale po prostu no, jest strasznie gorąco. No i dojechałem do Taszkentu. Trzeba było na koniec ładnie zdjąć pościel, złożyć łóżko i wziąć ze sobą do wyjścia i oddawać przy wyjściu, żeby przypadkiem ktoś coś nie zarąbał. Tak mi się wydaje, że dlatego. Nie mam, tak? Jest mój hostel. Nie robiłem rezerwacji, żeby sprawdzić specjalnie, ile będzie nam miejscu kosztowało. Czy drożej przez Booking, czy od nich. Teraz się okaże. Idę jeszcze na zakupy. Muszę gdzieś znaleźć jakiś sklepik. Ale słaba jakość obrazu. A to przez światło. Cieszę się, że wreszcie dojechałem. Jest 23. Cały dzień w podróży. Ale to był dobry dzień. To był bardzo podróżniczy dzień. Dlatego mi się podobało. Było dużo interakcji z ludźmi. Był pociąg. Pociąg. Piekło w pociągu, a nie o pociąg. Bo naprawdę to, co ja tam przyszedłem, uwierzcie mi na słowo i nie narzekam, żeby nie było, że narzekam. Ale nigdy w życiu, w żadnym pociągu nie przeżyłem takiego czegoś jak w tym dzisiaj. Znaczy to wiadomo, to chodzi o temperaturę, bo jakby nie było tak ciepło, to by całkiem przyjemnie się jechało. Ale temperatura zabijała po prostu. Cały czas po prostu trzeba było pić. Człowiek się cały czas pocił. No było jak było. Dobra. Jutro wam jeszcze pokażę, jak wygląda ten hostel. Teraz nie nagrywam już, bo widzę, że jakość obrazu będzie okropna. Patrzcie, jakie jest ogłoszenie w toalecie. Przecież tu nic nie wolno. To nie wolno. Nie można sobie tak sikać. W drugą stronę nie wolno. Co tu wolno, jak tu nic nie wolno? No nie, ryb nie można łowić, zaglądać tam. Wiadomo, że nie chodzi. Jaki bezsens. Totalny. Taki pokój mamy. Nie ma łóżek piętrowych, tylko koło siebie każdy ma zamykaną szafeczkę, lampkę. Jest spoks. Zaczynamy trening. Tutaj taki basenik, miejsce do siedzenia. Ja tu ławeczka. Myślę, że na tym spokojnie dobrze zrobię. Dodatkową skakankę mam swoją. Będzie petarda. Po treningu pełen energii. Najważniejsze. Właśnie się biorę za ogarnianie wizy do kolejnego kraju, czyli do Tadżykistanu. Następnie będę sprawdzał, czy jest szansa, żebym dostał wizę do Turkmenistanu.
Będę próbował. Albo się uda, albo się nie uda, ale próbować trzeba. A następnie będę sprawdzał, co potrzebuję, żeby pojechać do Iranu. To są takie 3 kolejne kierunki, które już muszę załatwiać. Wiecie, do Kirgistanu wizy nie trzeba było. Dostaje się ją na miejscu. Do Uzbekistanu też nie trzeba było. Też ją wbijałem na granicy. No do Kazachstanu niestety mi nie dali, ale Kazachstanu nie odpuszczam. Jeżeli za miesiąc, 2 lub 3 się zmieni sytuacja, myślę, że tam pojadę. Odwiedzić Borata. Taki żarcik. No, wczoraj jeszcze się kontaktowałem z koleżanką, która była parę dni temu w Pakistanie. Powiedziała mi, co trzeba ogarnąć i mówi, że bez problemu dostali wizy, także o Pakistan jestem troszkę bardziej spokojny. No i co, biorę się za to. Później idę na spotkanie z chłopakiem Polakiem, który tutaj mieszka od paru miesięcy. Ma dziewczynę stąd właśnie, z Uzbekistanu. Ona też mówi po polsku, nie wiem czy była, chyba też była w Polsce, mieszkała. Nie wiem, mniejsza z tym, nie wypowiadam się, bo jeszcze nie wiem, żeby nie było. Też coś tam kręcę na YouTube'a, także Wam pokażę, powiem o ich kanale. No i pokażą mi troszkę miasto, znaczy mam nadzieję, że będą mieli czas. Byłoby naprawdę super. Dobra. Koniec odcinka. Dziękuję bardzo, że jesteście. Zaczynamy nową serię z Uzbekistanu. Uzbekistan będzie bardzo ciekawy. To Wam mogę zagwarantować. Będę się dość dużo tutaj przemieszczał. Mam nadzieję, że w pociągu nie będzie za każdym razem tak jak dzisiaj. A następnym razem spróbuję wziąć troszkę lepszą klasę. Może będzie klimatyzacja. Bo przeżyłem naprawdę piekło. Możecie się śmiać, możecie mówić co chcecie, ale jak na zewnątrz było 41 stopni, dobra, dzisiaj tu ma być 43, ale w pociągu było dużo ludzi, wszyscy się pocili, z okna nie wiało zimne powietrze, tylko wiało gorące powietrze. Nie było łatwo, ale takie są podróże. Raz jest łatwiej, raz jest ciężej. I właśnie dlatego to lubię. Dlatego lubię tą niewygodę, która jest w podróżowaniu. Dobra, dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Chcecie być na bieżąco, zostawcie suba. Pozdrawiam. Jeszcze raz. Chyba już 5. Na razie.